Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Multimetr GW Instek otrzymałem do testów dzięki uprzejmości firmy MER Service. Cześć, witam w Laboratorium Metrologii. Dzięki uprzejmości Andrzeja, jednego z widzów, mam do dyspozycji miernik mocy GW Instek. Bardzo ciekawe urządzenie, jakiego jeszcze nie było na kanale. Dlatego, że umożliwia ono nie tylko pomiar napięcia i prądu pobieranego przez dany odbiornik, ale również pomiar bardzo wielu współczynników związanych z poborem energii. Współczynnik mocy, kąty przesunięcia fazowego, współczynnik szczytu, częstotliwości poszczególnych sygnałów, jak również analizę zawartości wyższych harmonicznych w napięciu czy w prądzie, łącznie z wyznaczaniem współczynnika zawartości harmonicznych THDU i THDI. A więc jest to swego rodzaju analizator parametrów energii pobieranej przez odbiorniki. Więc bardzo ciekawe urządzenie. Ale pierwotnie ten film miał być nieco inny. Znaczy, chciałem Wam za pomocą tego urządzenia przede wszystkim pokazać, jak zachowują się współczesne odbiorniki energii elektrycznej. Szczególnie te nieliniowe, te, które zniekształcają kształt prądu, wprowadzając do niego wyższe harmoniczne, co ma swoje negatywne konsekwencje, chociażby dla poboru prądu i tego, co dzieje się w naszej sieci elektrycznej. Chciałem przebadać różne odbiorniki energii, głównie domowe, ale również takie laboratoryjne, żeby Wam pokazać, jaka jest skala tego problemu. Jednak kiedy zacząłem testować to urządzenie, to natrafiłem na tyle różnych problemów z nim związanych, że postanowiłem, że najpierw zrobię taką mini recenzję tego przyrządu, pokażę Wam, co ono umożliwia, jak mierzy, jakie problemy tu występują i jak je rozwiązać. I tego chyba nie znajdziecie nigdzie w internecie, bo są 2 albo 3 recenzje w ogóle w internecie na temat tego przyrządu. Więc najpierw ten temat, a dopiero później te pomiary, o których mówiłem wcześniej. Korzystając z okazji, że mam jeszcze do dyspozycji multimetr, też GW Insteka 6,5 cyfry, to krótko 2 słowa na jego temat i możliwości pomiaru mocy czynnej przez ten przyrząd, bo dzięki funkcji Dual Measurement on również umożliwia pomiar mocy. A więc dzisiaj mamy combo GW Instek na stole i zapraszam na film. Ma być o pomiarach mocy i harmonicznych, ale korzystając z okazji, że mam do dyspozycji 2 przyrządy GW Insteka, oprócz tego miernika mocy również multimetr 6,5 cyfry, to postaram się wykorzystać to i powiedzieć Wam również, jak można mierzyć moc za pomocą tego multimetru. Tutaj będzie dosłownie krótko na ten temat. Recenzja tego przyrządu była już na moim kanale, więc nie chcę się powtarzać. Natomiast skupię się w dużej mierze na tym przyrządzie GPM 8310, nazywany przez producenta miernikiem mocy. I tutaj przyglądniemy się dużo bliżej, jakie on ma możliwości. Tymczasem na sekundkę 2 słowa na temat tego multimetru. Recenzja tego przyrządu już była na moim kanale, więc tylko krótko, 6,5 cyfry, bardzo wysoka rozdzielczość, bardzo duża dokładność, 0,003% na zakresie DC, mnóstwo funkcji pomiarowych, przyrząd w pełni programowalny, zresztą ten również, możliwość kontroli wyzwalania, możliwość zmiany impedancji wejściowej, autozerowanie, wiele różnych profesjonalnych funkcji.
jak również sprawdziłem powtarzalność pomiarów tutaj dla niego i jest na bardzo wysokim poziomie. To wszystko są zalety tego multimetru, natomiast jakie miałem uwagi do niego? Nie do końca podobał mi się ten interfejs tutaj. On jest wyświetlanych tutaj według mnie za dużo informacji jednocześnie. Zweryfikujemy sobie przy tej okazji, jak to jest w tym mierniku mocy. Tu był problem też z interpretacją czegoś, co producent nazwał sobie speed, a powinno być nazwane NPLC, szczegóły w poprzednim filmie. Trudności z komunikacją z komputerem, no i fatalna instrukcja obsługi. Zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku. Natomiast teraz chcę Wam pokazać, jak za pomocą tego multimetru w trybie podwójnego pomiaru można mierzyć moc. Podłączyłem układ według schematu do jednoczesnego pomiaru napięcia i prądu. Źródłem napięcia jest zasilacz Rigol, obciążeniem taki jednoohmowy rezystor mocy. No i wszystko połączone zgodnie z konfiguracją według instrukcji. Popatrzmy na wyniki. Pomiar napięcia u góry, pomiar prądu na dole, co prawda ze znakiem minus, no bo to wynika po prostu z konfiguracji połączeń, to trzeba, czy można zaniedbać. I ten przyrząd, ten multimetr oblicza nam tutaj moc. Również ze znakiem minus to też należy zaniedbać. Ten pomiar mocy w przypadku przyrządów z drugim pomiarem nie jest taki oczywisty. Ja się nie spotkałem w innych multimetrach z taką funkcją. Ten GW Instek tutaj to oferuje, a więc jest taka prosta możliwość pomiaru mocy z użyciem drugiego pomiaru. Skupmy się teraz na tym mierniku mocy. GW Instek GPM 8310, programowalny miernik mocy. Dwa główne pomiary plus 8 dodatkowych parametrów. Można je sobie dowolnie konfigurować, zaraz Wam to pokażę, czyli pomiar na przykład wartości skutecznej napięcia, prądu, mocy czynnej, mocy biernej, pozornej, współczynnika mocy, crest factor, częstotliwości, współczynnika zawartości harmonicznych i tak dalej. Wszystkie istotne parametry związane z pomiarami mocy, plus również pomiar zużycia energii elektrycznej. Później Wam to pokażę. Jeśli chodzi o zakresy napięciowe od 15 do 600 V, dokładność tutaj najlepsza 0,1%. Dla prądu od 5 mA do 20 A. No i ze zmierzonych wartości wynika obliczona wartość mocy, no i tych wszystkich pochodnych parametrów. Jeśli chodzi o współczynnik szczytu, crest factor, to może być on tutaj dla sygnałów do 6, do wartości 6. To też można sobie ustawiać. No i pomiar harmonicznych do 50 rzędu względem podstawowej harmonicznej. Później Wam to pokażę. Jeśli chodzi o panel tylny, mamy tutaj złącza dla prądowe, złącza napięciowe. Zewnętrzne wejście, jeżeli używamy zewnętrznych czujników typu przekładniki prądowe czy napięciowe, RS232, LAN, USB i GPIB. Pasmo pomiarowe, jeśli chodzi o częstotliwość 100 kHz, i jakkolwiek w trybie wyświetlania przebiegów jest tam mowa o 10 kHz, to też sobie sprawdzimy. Częstotliwość próbkowania 300 kHz, no trochę mało, jeżeli tu jest mowa o paśmie 100 kHz. Przetwornik analogowo-cyfrowy 16-bitowy. Słuchajcie, panel do sterowania oraz wyświetlacz. Tutaj jest wyświetlanych znowu wiele informacji jednocześnie, ale jest to troszkę lepiej zorganizowane według mnie niż w przypadku multimetru. Jest to bardziej czytelne. Tutaj jeszcze można sobie włączyć taki ekran uproszczony, co jest bardzo fajne, gdzie mamy 4 mierzone wielkości, bądź 8 plus 2, 10 mierzonych wielkości, no i dodatkowe tutaj informacje o ustawieniach. Tutaj mamy informacje o zakresach, jaki jest ustawiony crest factor, częstość odświeżania, informacje o synchronizacji, no i pomiary wielkości. To można sobie konfigurować. Wchodząc tu mogę wybrać
jaki parametr na danym polu ma być mierzony. To samo tyczy się tutaj tych 8 pól na dole. Ja sobie to skonfigurowałem w ten sposób, że mam tutaj wartość skuteczną napięcia prądu, moc czynną, moc bierną, częstotliwość napięcia, współczynnik zawartości harmonicznych dla napięcia, a po drugiej stronie współczynnik mocy, crest factor, czyli współczynnik szczytu, częstotliwość dla prądu i współczynnik zawartości harmonicznych dla prądu. Co to jest ten współczynnik zawartości harmonicznych dla prądu? Współczynnik odkształceń harmonicznych THD, Total Harmonic Distortion, mówi nam o tym, jak bardzo kształt danego sygnału jest odkształcony od sygnału sinusoidalnego. Oblicza się go jako pierwiastek z sumy wartości skutecznych harmonicznych od drugiej do na przykład 50 podzielony przez wartość skuteczną pierwszej harmonicznej. Współczynnik ten informuje więc nas o tym, jaki jest udział wyższych harmonicznych w stosunku do pierwszej harmonicznej. Dla idealnego sinusa THD jest równe 0. Im bardziej jest odkształcony sygnał, tym THD ma większą wartość. O tym współczynniku powiem więcej w kolejnym filmie, gdzie pokażę Wam wyniki dla różnych odbiorników. W tej chwili ważne tylko, aby pamiętać, że chcemy, aby ten współczynnik dla prądu pobieranego przez dany odbiornik miał jak najmniejszą wartość. Oznacza to, że odbiornik jest dobrej jakości i nie wprowadza do sieci wyższych harmonicznych. Ja mam teraz podłączoną żarówkę 60W, klasyczną, z żarnikiem, jak widzicie prawie 60 W, power factor prawie równy 1. Jeżeli chodzi o przyciski, tutaj mamy możliwość wyboru zakresu albo ręcznie, albo auto, zarówno dla napięcia i prądu. Tutaj jest to wyświetlane. I już tutaj się objawia to, co obserwowałem w multimetrze, znaczy taka dosyć toporna obsługa tego. Żeby zmienić daną wartość, trzeba tu wejść, teraz przyciskami zmienić i użyć przycisku Escape, który w tych przyrządach GW Insteca się pojawia. Dalej, mamy coś takiego jak Max Hold. Max Hold to działa analogicznie jak Hold, czyli klasyczne wstrzymanie pomiaru. Tutaj mamy Hold, czyli zamrożenie i wtedy wyniki nam się nie zmieniają. Natomiast Max Hold działa podobnie, ale jeżeli wartości będą rosnąć w którymś polu pomiarowym, to będą odświeżane. Czyli ilekroć pojawi się wynik większy niż ten, kiedy nacisnąłem Max Hold, to będzie tutaj uwzględniane. Natomiast w holdzie, no to po prostu jest zatrzymanie pomiaru i tyle. Tutaj mamy przycisk Mode. Możemy wybrać, czy chcemy mierzyć prąd stały, prąd zmienny, AC plus DC, czy też wartość skuteczną, ale taką obliczaną na podstawie średniej wyprostowanej. My chcemy być w AC plus DC. Przycisk Setup, za chwilę o nim więcej. Tu kwestie związane z pomiarami energii, Trigger, Escape, no i klawiat i strzałki z Enterem do poruszania się po menu. To poruszanie się po menu, zarówno w tym przyrządzie, jak i w multimetrze, no to nie jest szczyt intuicji, że tak powiem. Dlatego, że mamy zarówno te przyciski tu, jak i przyciski kontekstowe z boku, a jeszcze dodatkowo jest Escape, którym należy wychodzić z danej funkcji. No jeżeli na przykład wejdę sobie w Setup, popatrzcie, to teraz muszę tak, Enter, najechać na dane pole, ale tu już nie mogę zmieniać na przykład tymi przyciskami, tylko z kontekstowych muszę wybrać. Teraz jak wybrałem, to żeby wyjść, muszę nacisnąć Escape, Enter i znowu, żeby móc się poruszać po menu, jeszcze raz muszę tutaj wejść. To jest na początku bardzo nieintuicyjnie. Ja już to robię z automatu, dlatego że kilka tygodni użytkuję ten przyrząd i się po prostu tego nauczyłem. Działam tutaj, że tak powiem, jakby spontanicznie. Wiem, co gdzie jest, ale na początku to jest naprawdę takie no, trochę zniechęcające. Trzeba się do tego na pewno przyzwyczaić. Dobrze, zobaczmy, co jest w ustawieniach. Setup, Enter i mamy tutaj tak.
sync source, czyli do którego przebiegu przyrząd się synchronizuje, czy do napięcia, czy do prądu. Następnie mamy line filter i frequency filter. O tym powiem później, bo z tym miałem sporo problemów, żeby zrozumieć, co to w ogóle jest. Dalej, możemy sobie ustawić zakres współczynnika szczytu, crest factor. Czy to będzie 3, 6, czy więcej niż 6. Od wybranych wartości współczynnika szczytu dla badanych sygnałów zależą zakresy. Bodajże jest tak, że jeżeli im wyższy współczynnik szczytu, tym te zakresy są dzielone na pół względem tego ustawienia domyślnego. Więc tu w zależności od tego, jaki współczynnik szczytu ma wasz badany sygnał, no to należy sobie wybrać daną funkcję. Domyślnie jest 3. Następnie, no i widzicie, teraz escape, znowu wyszedłem, nie mogę przechodzić dalej, znowu muszę enter nacisnąć. Kolejna funkcja auto zero, czyli zerowanie, tutaj jest ono realizowane bodajże co minutę, czyli wejścia są zbierane po prostu do masy i jest taka jakby autokalibracja. To można sobie włączyć, nie zaszkodzi. Dalej, no znowu enter. W jaki sposób mają być wyświetlane i wyliczane harmoniczne? Czy według normy IEC, czy też według CSA? No to tutaj trzeba sobie jakby to świadomie wybrać. Dla mnie, ja posługuję się IEC. Kolejna rzecz to jest, do ilu harmonicznych mają być obliczane współczynniki zawartości harmonicznych. Można to sobie tutaj regulować. Data update rate. Domyślnie jest 0,25, można tu wybrać mniej lub więcej, ale szczerze mówiąc, ja nie wiem, z czym do końca to jest związane. To znaczy domyślam się, znając zasadę działania takich cyfrowych mierników mocy, ale w instrukcji to nie jest do końca wyjaśnione. W wielu miejscach jest zalecenie, że to ma być 0,25. I co dalej tutaj mamy? Measure storage. Tu jest włączenie zapisu wyników pomiarowych do wewnętrznej pamięci. I to jest jedyne miejsce, gdzie można to zrobić. To jest też bardzo dziwne, takie nieintuicyjne. Tu aż by się przydał jakiś przycisk albo wejście bezpośrednio z pomiarów do tego trybu. Nie. Tutaj, żeby zacząć rejestrację danych, trzeba wejść do menu, włączyć, wyłączyć i dopiero te dane są zapisywane. Ja Wam to później pokażę, jak to działa. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, tutaj dodatkowe funkcje w menu kontekstowym. Uśrednianie wyników, przydatna rzecz przy tego typu przyrządach, czyli to jest taka średnia ruchoma, gdzie wyświetlany wynik jest uśredniany z wybranej liczby ostatnich pomiarów 8,16 do 64. Tu można jeszcze wybrać, czy te wyniki mają być zapominane niejako w sposób liniowy, czy w taki wykładniczy, tak jak jest w algorytmach z wykładniczym zapominaniem. No to już może bardziej zaawansowane funkcje. W każdym razie to uśrednianie tutaj się w tego typu pomiarach na pewno przydaje. Co mamy dalej? Tu jest coś takiego jak V i range. I tu chodzi, nie do końca jakby to rozumiem, ale tak jak interpretuję instrukcję, chodzi o pomijanie w pomiarach pewnych zakresów, w których nie chcemy uwzględniać. Czyli jeżeli robimy sobie rejestrację danych, a przyrząd jest ustawiony na przykład w trybie wyboru zakresu auto, no to można mu powiedzieć, na jakich zakresach, jakie zakresy mają być pomijane w tych pomiarach. To ma właściwie, no nie wiem, czemu to ma służyć, kiedy to może być przydatne. Napiszcie mi, może macie tutaj jakieś doświadczenia, napiszcie proszę w komentarzach. No ja tego nie używałem, więc tutaj nie będę się wypowiadał. Ratio to jest voltage transformer, current transformer, power ratio state. Znowu instrukcja tutaj bardzo lakonicznie traktuje o tych pomiarach. Domyślam się, że jeżeli używamy przekładników, czy też na przykład transformatora gdzieś pomiędzy badanym urządzeniem a na przykład przyrządem, tak, no bo
po stronie zasilania przekraczamy zakres pomiarowy, no to tutaj można wprowadzić jakby wartość przekładni tego transformatora, tak żeby to było uwzględnione w pomiarach. To samo przy przekładnikach na przykład prądowych, tak? Więc domyślam się, że o to chodzi, ale czytając instrukcję bym się tego nie domyślił. Co dalej tutaj mamy? Ratio External Sensor State. Tu można sobie skonfigurować, jeżeli mamy zewnętrzne czujniki do pomiaru napięcia czy prądu o jakiejś czułości, no to tutaj można sobie to skonfigurować odpowiednio i wtedy używać dodatkowych wejść na te czujniki, które są na panelu tylnym. Dalej, hard copy, czyli tutaj jest taki przycisk hard copy, który umożliwia zapis na pamięć USB, no właśnie, albo danych w formie pliku, albo capture, czyli screenshot z ekranu. No i w zależności od tego, co tu wybierzemy, no to takie dane są zapisywane. Jeśli chodzi o ten zapis log, to jest właśnie ten tryb, który współpracuje tutaj z tym ustawieniem storage. Czyli jeżeli ja teraz wskazałem mu, żeby zapisywał do pliku, włożyłbym tutaj pamięć USB, to tu mógłbym włączyć ten zapis, dać sobie on, następnie go wyłączyć off i jeżeli dam hard copy, to ten zapis pomiarów jest zapisywany w pliku na pamięci USB. Ale powiem Wam, że ten zapis do pliku, czy format zapisu jest zupełnie nieczytelny. Tutaj nie ma jakby standardowo, powiedzmy, kolejnych wyników pomiarowych w kolumnach, tylko wszystko jest jakby we wierszach. Kolejne zmienne są w wierszach, no i trudno jest to zaimportować, czy to do Excela, czy MATLABa, czy jakiegoś innego oprogramowania do analizy danych. No, trzeba by sobie napisać skrypt, żeby móc rozszyfrować, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Więc to jest niestety, ale mało przydatne. Co tu jeszcze mamy? Funkcje matematyczne. Tu sobie można wybrać a plus b, a minus b i tak dalej. Jeżeli ktoś chciałby takie pomiary sobie realizować na głównym ekranie. A więc mniej więcej tak to tutaj wygląda. Co jeszcze warto powiedzieć? Aha, z ustawień tutaj jest taka zakładka System, gdzie mamy informacje o multimetrze i tak dalej. I tu jeszcze, jak wejdziemy sobie do config, to tutaj jakieś tam proste ustawienia, ale tu jest kwestia komunikacji z komputerem. Czy po USB, czy GPIB, LAN, czy RS232. No i tu Wam powiem, znowu duży problem z konfiguracją połączenia z komputerem po sieci LAN. To samo miałem przy multimetrze. Nie udało mi się skomunikować multimetru z komputerem po LANie. Tutaj ten sam problem. Przeczytałem instrukcję dokładnie, wydaje mi się, że robiłem wszystko ok. Po LANie to niestety nie działa. Natomiast jeśli chodzi o USB, to udało mi się tutaj nawiązać połączenie. Zainstalowałem sobie oprogramowanie do obsługi tego przyrządu. Natomiast wydaje mi się, że GW Instek, jeśli chodzi o oprogramowanie, to zatrzymał się tutaj jakieś 20 lat temu na Windows XP, dlatego że to wygląda i obsługuje się niestety fatalnie. To oprogramowanie tu dla mnie dosyć mało przydatne. Już wolę sobie robić screenshoty na przykład na USB, niż obsługiwać ten przyrząd przez program zainstalowany na komputerze. Także jeśli chodzi o ustawienia, tak to wygląda. Szybciutko teraz przejdźmy do clue, czyli do pomiarów i możliwości, jakie oferuje ten przyrząd. Tutaj w zakładce Integrator mamy możliwość pomiaru zużycia energii elektrycznej przez nasz badany odbiornik. Ja mam teraz podłączoną żarówkę 60W,
klasyczną z żarnikiem, jak widzicie, prawie 60 W, power factor prawie równy 1. No i tu można sobie skonfigurować parametry pomiaru zużycia energii przez ten odbiornik. Mamy możliwość wyboru włączania bądź wyłączania ręcznego pomiaru albo poprzez ustawienie czasu pomiaru. Natomiast tu poniżej możemy wybrać, czy wynik ma być wyświetlany w watogodzinach, czy może w amperogodzinach. Zostawmy sobie tutaj watogodziny. Dodatkowo można tu dodatkowe parametry wyświetlane sobie też skonfigurować. Na przykład, że ma być wyświetlany wartość skuteczna prądu. No i w tym momencie, naciskając przycisk Start, rozpoczyna się pomiar. No i tu na tym głównym polu mamy wyświetlany wynik, no na razie w miliwatogodzinach. Po jakimś czasie pewnie będą to watogodziny. A więc to jest taka podstawowa funkcja pomiarowa. Zatrzymujemy pomiar, resetujemy, możemy go wznowić, bądź tak jak mówiłem, możemy ustawić, że pomiar ma być wykonywany przez jakiś czas i po tym czasie on automatycznie zaprzestanie pomiaru. A więc jeżeli ktoś potrzebuje takie badania sobie robić, zużycia energii elektrycznej, no to jak najbardziej taka funkcja pomiarowa tutaj jest. Co mamy tutaj dalej? Cały czas mam żarówkę z żarnikiem, 60 W, współczynnik mocy równy 1. Przejdźmy do zakładki graf. Popatrzcie, tutaj są wyświetlane przebiegi napięcia, żółty, prądu, czerwony i mocy czynnej, zielony przebieg. Można sobie skonfigurować tutaj coś na wzór stałej podstawy czasu, czyli mogę zmienić ten horyzont czasowy obserwacji sygnału, jak również jest tutaj zoom, czyli mogę powiększyć te przebiegi w osi pionowej. Więc jest podgląd na sygnały. Tutaj mamy dodatkowo wyświetlane jakieś podstawowe mierzone parametry. Trochę niepokojący jest kształt tego napięcia i prądu, bo on jest tak ewidentnie ścięty. Gdybym to obserwował sobie na oscyloskopie, to tutaj jednak byłaby ta górka. No nie wiem, dlaczego to tutaj tak wygląda, no ale jest tak jak jest. A więc to jest jedna z opcji podgląd sygnałów, nieco jak na oscyloskopie. Ciekawy przebieg mocy czynnej, szczególnie ciekawy, jeżeli za chwilę podłączę odbiornik nieliniowy. Teraz stąd możemy przejść do pomiaru harmonicznych. I tu mogę ustawić sobie, czy chcę obserwować harmoniczne dla napięcia, czy dla prądu. No, napięcie jest tutaj dobrej jakości, nas interesuje bardziej prąd i zniekształcenia w nim występujące, ale popatrzcie, ponieważ ja mam odbiornik rezystancyjny, no to rezystancyjny liniowy, tak, no on nie generuje wyższych harmonicznych. THDI jest na bardzo niskim poziomie 1,5. No to wynika z tego, że napięcie jest nieco zniekształcone i też jest na tym poziomie, więc to się przenosi na THDI prądu. No i mamy jedną harmoniczną, tak? Ta żarówka nie generuje nam tutaj żadnych wyższych harmonicznych, a więc jest tak, jak być powinno. Można sobie to również zobaczyć w postaci listy. I tutaj są wyświetlane kolejne harmoniczne, ich parametry, udział procentowy, tak, jakieś kąty, no dużo informacji. Mamy tą listę do 50 harmonicznej, no bo tak sobie ustawiłem tutaj w setupie. A więc można tak, można też w ten sposób. No i to jest odbiornik to jest żarówka, odbiornik liniowy, więc tak jak mówiłem, tutaj żadne wyższe harmoniczne się nie pojawiają.
Natomiast zobaczmy teraz, co się stanie, jeżeli tą klasyczną żarówkę zastąpię żarówką LED. Proszę bardzo, żarówka LEDowa. Co widzimy? Po pierwsze, pojawiła się znaczna moc bierna. Minus 8 warów w stosunku do mocy czynnej 6 prawie warów. W związku z tym współczynnik mocy 0,58, a więc tutaj jest dużo gorzej w przypadku tej żarówki LEDowej. Crest factor, współczynnik szczytu, wzrósł nam dosyć mocno. No i THDI, przedtem wynoszące 1% czy 1,5%, teraz wynosi 102%. Zobaczmy sobie, jak wyglądają przebiegi napięcia i prądu. Może ja tutaj zmniejszę ten zoom. O. Czerwony to jest prąd, zielony to jest moc czynna. Popatrzcie, na tle sinusa napięcia mamy impulsowy pobór prądu tylko przez pewien część połówki sinusoidy, a więc ten prąd nie jest już sinusoidalny, jest zniekształcony. No i w konsekwencji również moc czynna. W związku z tym, skoro to nie jest sinus, no to pojawiają nam się tutaj wyższe harmoniczne, co widać na tym grafie. Podstawowa harmoniczna 50 Hz i kolejne wielokrotności tej harmonicznej, a więc mamy tu odbiornik mocno nieliniowy, bardzo wysokie THDI. To powoduje wzrost wartości skutecznej prądu względem sytuacji, w której to THDI byłoby małe, a więc ma to swoje konsekwencje dla obciążenia chociażby sieci. Możemy sobie to podglądać również w formie listy. Jak widzimy tutaj te harmoniczne wyższe są rzeczywiście niezerowe, a więc to jest charakterystyczne dla odbiorników nieliniowych. Ja dzisiaj mam tutaj ze sobą tylko tą żarówkę, dlatego że chciałem się skupić na recenzji tego przyrządu, ale w kolejnym filmie tym przyrządem przebadam dla Was całe spektrum odbiorników różnego rodzaju, czy to domowych, czy laboratoryjnych, czy może nawet przemysłowych. Jeżeli macie jakieś szczególne potrzeby co do tego, jakie odbiorniki przebadać, jesteście ciekawi, jak bardzo zniekształcają one prąd, no to napiszcie proszę w komentarzach, a postaram się to dla Was uwzględnić. Ten przyrząd przy pomiarze odbiorników nieliniowych, takich jak ta żarówka, czy na przykład zasilacze impulsowe, ma jedną bardzo dziwną przypadłość, która pojawia się w sposób losowy. Ja teraz w laboratorium tutaj nie jestem w stanie tego odtworzyć, co obserwowałem, badając go w domu, bo wszystko jest w porządku. Ale zdarza się, że pomiar mocy co sekundę, mocy biernej, co sekundę zmienia znak. Tutaj pojawia się plus, minus i to ciągle skacze. Co więcej, częstotliwość prądu nie jest 50 Hz, tak jak być powinna, tylko sięga ten pomiar do 2 kHz. Tu się pojawia 1,8, 1,9, 2 kHz. To wszystko wpływa na to, że graf nie jest poprawnie wyświetlany, są zgłaszane błędy, no i jest też problem z interpretacją harmonicznych. Tak jak mówię, ja tego z jakichś powodów teraz tu w laboratorium nie jestem w stanie uzyskać, ale pokażę Wam film nagrany telefonem w domu, który to obrazuje. Zobaczcie. Mamy tu żarówkę LEDową podpiętą pod napięcie sieciowe. Wskazania przyrządu. Zwracam uwagę, że moc bierna ma raz znak dodatni, raz ma znak ujemny. To jest według mnie bardzo dziwne. Jeżeli przejdziemy teraz do grafu, no to on się wyświetla, harmoniczne też się wyświetlają, lista też się wyświetla. Niezależnie co ustawię tutaj w menu, czyli źródło synchronizacji, Crest Factor, Auto Zero, Harmonics czy Data Update Rate,
to zjawisko, że moc bierna raz jest dodatnia ujemna, zawsze występuje. Drugi problem, który tutaj widzę, to jest częstotliwość prądu. Dlaczego on pokazuje 1,8, 1,9 kHz, podczas gdy faktycznie częstotliwość prądu wynosi 50 Hz? Nie rozumiem tego. W jaki sposób jest liczone IHZ? Dalej, jeżeli tutaj zmienię Data Update Rate, co nie wiem, czym tak naprawdę jest, bo instrukcja o tym nie mówi, ale dajmy sobie 1 sekundę, to jeżeli teraz przejdę na graf, to on jest niewyświetlany. Jest zgłaszany błąd FIO, co oznacza według manuala tylko tyle, że Frequency Current Over. Ale nie wiem, co to znaczy. Chciałbym się dowiedzieć, co to oznacza i jaka jest interpretacja tej częstotliwości. Wróćmy sobie z tym Data Update Rate na 0,25 sekundy. Reszta jest jakby wszystko domyślnie. No tu znowu mamy plus minus moc bierną, więc nie wiem, jaki charakter ma mój odbiornik. Graf jest powiedzmy wyświetlany, harmoniczne są wyświetlane i jest OK. Jest tu coś takiego jak line filter, ale według instrukcji obsługi to jest filtr dolnoprzepustowy na pomiar napięcia i prądu o częstotliwości odcięcia 500 Hz. Więc tego chyba nie chcemy, no bo jeżeli mierzymy do 50 harmonicznych, to chcemy mierzyć do 2,5 kHz, tak? Więc tego nie włączam. Zresztą nawet jeżeli bym to włączył, ja to sprawdziłem, to w żaden sposób nie rozwiązuje tych problemów, o których mówiłem. Jest tu coś takiego jak frequency filter. Można go włączyć i według specyfikacji to jest, nie do końca to rozumiem, to jest filtr na pomiar częstotliwości. No ale jak to się ma do filtrowania napięcia czy prądu? Tego nie wiem. No ale włączmy to i zobaczmy, co tu się stanie. Jeżeli włączę ten frequency filter, to ten znak się stabilizuje. Mam minus na stałe, czyli generalnie tak jak powinno być przy oświetleniu LEDowym. Zobaczmy, czy graf działa. No graf działa. Harmonics działa. Lista działa. Ale co to spowodowało w tym mierniku? Nie wiem. Trzeba by też porównać, jakie są wskazania bez tego filtra i z tym filtrem. Teraz mamy minus 8 warów i 113, 112 THDI. A jeżeli ten filtr wyłączę, no jest podobnie, przy czym teraz ten znak nam skacze. Więc ja bym bardzo prosił o wyjaśnienie, co te nastawy tak naprawdę zmieniają, jak to wpływa na pomiar, który pomiar jest wiarygodny, czy z włączonym filtrem, czy z wyłączonym filtrem, bo w instrukcji obsługi nie znajduję tutaj odpowiedzi. Omówiony problem podważył moje zaufanie do tego przyrządu. Nie odpuściłem jednak i zrobiłem doktorat na temat wspomnianych filtrów. Podłączyłem ten przyrząd do generatora i zmieniając kształt oraz częstotliwość sygnałów, rozwikłałem zagadkę line filter i frequency filter. Materiał na ten temat będzie dostępny dla patronów wspierających kanał na platformie Patronite. Tu powiem tylko tyle, że dla odbiorników zasilanych z sieci elektrycznej frequency filter musi być włączony. W treści instrukcji obsługi nie jest to niestety napisane. Drobna wzmianka na ten temat małym drukiem jest w specyfikacji przyrządu na końcu instrukcji, gdzie rzadko się zagląda. Jak widzicie, no miałem tutaj sporo problemów z tym przyrządem, z tym miernikiem mocy. Szczególnie okiełznanie tego problemu z tą skaczącą mocą bierną, dodatnią, ujemną, z tym, że przebiegi się nie wyświetlały tak jak trzeba, że jakieś błędy były zgłaszane. No to wszystko zajęło mi dużo czasu i energii, którą w pewnym sensie zmarnowałem. Bo gdyby producent od razu napisał w instrukcji obsługi, że należy przyrząd ustawić tak, tak i tak, to nie byłoby z tym wszystkim problemów. Ale niestety instrukcja jest najsłabszym chyba punktem, dlatego że sam przyrząd jest w porządku. To jest bardzo fajne, ciekawe, przydatne
dobrze wykonane urządzenie. Natomiast przez to, że instrukcja jest tak zagmatwana, no to naprawdę dużo czasu zajmuje to, żeby nauczyć się go poprawnie obsługiwać. To nie jest przyrząd dla osób początkujących. Oprócz tego dla mnie ten, nazwijmy to, ekosystem GW Insteka z tym specyficznym sposobem obsługi za pomocą klawiszy, przycisków Escape, przycisków klasycznych, menu kontekstowych, to nie jest coś, z czym ja się na dłuższą metę zaprzyjaźnię. Oczywiście to może nie jest najważniejsza rzecz, ale dużo czasu mnie przynajmniej zajęło, żeby nauczyć się obsługi tych przyrządów. Nie jest to zbyt intuicyjne. Niemniej jednak obydwa przyrządy robią to, do czego zostały stworzone. Jeżeli tylko okiełzna się te specyficzne rozwiązania tutaj, to na pewno no, są to przyrządy warte uwagi, te pomiary są wiarygodne, no tylko trzeba wiedzieć, jak je ustawić. Napiszcie w komentarzach, proszę, jakie urządzenia chcecie, żebym dla Was przebadał. Jeszcze jest na to czas. I w następnym filmie skupię się już na wynikach pomiarów. Przebadamy sobie różne odbiorniki nieliniowe. Zobaczymy, jak one się zachowują, jakie harmoniczne generują, które są lepsze, które są gorsze pod tym względem, więc będzie to już film czysto pomiarowy. Do zobaczenia następnym razem.